Cześć i czołgiem. Zauważyłem, że w komentarzach często pytacie o ten plecak. Jest to Condor Rover, którego używam bardzo często, jeżeli nie najczęściej ze wszystkich plecaków, jakie posiadam. Dlatego, że zabieram go głównie wtedy, kiedy nagrywam filmy na kanał Milworld. A jak wiecie, tych filmów pojawia się minimum 3 w miesiącu. Tak więc bardzo często używam tego plecaka i mogę co nieco powiedzieć o jego plusach i minusach i o tym właśnie w dzisiejszym odcinku, dlatego, że mija ponad rok, od kiedy pierwszy raz zabrałem na wyprawę ze sobą ten plecak. Tak więc mogę co nieco powiedzieć o jego plusach, minusach, o tym, co mi się w nim podoba, a co nie. I też nie będziemy skupiać się tutaj na specyfikacji technicznej, jak to ma miejsce właśnie w takich recenzjach ogólnodostępnych w internecie, gdzie wszyscy mówią litraż, z czego jest zrobiony i tak dalej. Nie. To wszystko macie na stronie sklepu i oczywiście link będzie pod filmem. Tak więc specyfikacja techniczna jest dostępna, można sobie kliknąć, zobaczyć. Tutaj skupimy się na tym, co ja sam zaobserwowałem, użytkując ten plecak przez rok, co mi się w nim podoba, a co nie. Być może będzie to dla Was pomocne w ewentualnym zakupie tego lub też innego plecaka. Tak więc zaczynamy. Zanim kupimy taki plecak, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest nam on w ogóle do czegokolwiek potrzebny. Bo jeżeli tylko wybieramy się w teren nocować, czyli na typowy bushcraft, no to jednak będziemy potrzebowali plecaka większego. I tutaj również pojawi się niebawem recenzja plecaka Helicon Matilda, którego testuję też już ponad rok. To będzie taki plecak typowo właśnie wyprawowy, taki na bushcraft, na dwudniowe wypady. Natomiast ten plecak na jednodniowe wypady w teren. Jeżeli wybieramy się na spacer, czy to samotnie, czy to z rodziną, po prostu posiedzieć w lesie przy ognisku nie wolno, przy kuchence gazowej wolno ostatnimi czasy, no to jak najbardziej taki plecak, czy też na krótką wyprawę eksploracyjną, szukamy nowej miejscówki, taki tylko rekonesans, no to taki właśnie plecak. Co więcej, jest on świetny, jeżeli przygotowujemy plecak ucieczkowy. Taki typowy do survivalu miejskiego, czyli jakiś tam kataklizm, który nakazuje nam opuścić miejsce zamieszkania. Mamy ze sobą plecak, który jest już skompletowany, ekwipunek w nim jest skompletowany. Jak taki ekwipunek dobrać, co w takim plecaku powinno się znaleźć ucieczkowym, o tym nagrałem osobny film. Tutaj oczywiście pojawi się link, tak więc nie będziemy się w to teraz zagłębiać. Natomiast warto zaznaczyć, że jest to świetny plecak właśnie do przygotowania takiego naszego BOB, czyli plecaka ucieczkowego. Zaczniemy od kieszeni głównej, dlatego że mam tutaj mój poddupnik, a trochę niewygodnie mi się tutaj klęczy. Tak więc poddupnik sobie dam pod kolana, od razu lepiej, i możemy się przyjrzeć temu, co w tym plecaku się znajduje. Odpinamy tutaj pasy, dzięki czemu możemy ten plecak otworzyć na całej jego szerokości. Jak widzicie, jeżeli nie dbacie o plecak, to dzieje się coś takiego, bo tu jest miękka wyściółka i w moim przypadku jakieś jedzenie tu zostało, czy cokolwiek, nie wiem, jakaś grzybopleśń się wdała w to, no ale to jest ewidentnie moja wina, dlatego że nie dbałem o plecak, nie wyczyściłem go, no ale trzeba mieć to na uwadze, że tutaj ta miękka powłoka może się rzeczywiście dość łatwo brudzić. Co mamy tutaj? Kieszeń na laptopa, czyli tak jak mówiłem, to może być plecak zarówno na wyprawy w teren, jak i do miasta. Zobacz, mieści się tutaj laptop 15 cali, na żaden wcisk normalnie wchodzi, tak więc fajna rzecz. Ten plecak oczywiście teraz w kolorach takich bardziej leśnych, prawda? Natomiast są inne wersje kolorystyczne, możemy wybrać czarny, dzięki czemu on nie będzie się wyróżniał jakoś szczególnie w mieście, tak więc będzie mógł być plecakiem zarówno takim na co dzień do miasta, jak i plecakiem na jednodniowe wypady do lasu, jak i plecakiem ucieczkowym. Tak więc tutaj nie ma za bardzo nad czym się rozpisywać. Jest komora główna, jest przegroda na laptop, zamykamy. A dlaczego może być to plecak ucieczkowy, już Wam pokazuję. Popatrzcie. Przegródki na różnego rodzaju drobnice. Ja mam tutaj drobnicę typowo survivalową, tak żebyście tylko mogli sobie poglądowo zobaczyć, jak można sobie posegregować wszystko ładnie, dzięki czemu wszystko jest zawsze pod ręką. Otwieram taki plecak, taką kieszeń, szukając na przykład krzesiwa. Wiem, tu jest krzesiwo, zabieram nóż, latarka, kompas. Nie muszę bawić się w otwieranie kieszeni i gdzieś gmeranie, szukanie za właściwą rzeczą. Wszystko jest natychmiast dostępne i też taka różnego rodzaju
drobnica to jest właśnie typowe wyposażenie plecaka ucieczkowego. Warto mieć to wszystko posegregowane, tak żeby było pod ręką, żeby w sytuacji kryzysowej można było otworzyć, rozpiąć taki plecak jednym ruchem, prawda, i od razu wziąć to, co jest nam potrzebne. Dodatkowo kieszonka siatkowana. Taka siateczka przydaje się, kiedy zbieramy w lesie rozpałkę. Ja przynajmniej używam do tego takiej właśnie kieszeni, dlatego że rozpałka czasami w formie na przykład kory brzozowej może być lekko wilgotna. Zbierzemy sobie tę korę, umieścimy w takiej kieszeni, dzięki czemu wilgoć z czasem zacznie gdzieś tutaj przez tą perforowaną kieszeń odparowywać. Natomiast jeżeli umieścilibyśmy taką rozpałkę w zwykłej tego typu kieszeni, która jest jeszcze częściowo taka wodoszczelna, no to niestety to wszystko nam się w środku zaparzy, ta rozpałka nie wyschnie należycie. Natomiast tutaj będzie sobie swobodnie oddychać, dlatego w takiej kieszeni rozpałkę przenoszę. Również rękawiczki, jeżeli mi zawilgotnieją, umieszczam w takiej kieszeni, dzięki czemu ta wilgoć gdzieś sobie będzie odparowywać. No więc taka kieszeń, taka druga, powiedzmy to sobie, główna komora. No i organizer, dodatkowo takie, tutaj dość głęboka kieszeń, aż do samego dołu. Coś tu nawet mam. Nie wiedziałem. No tak to jest właśnie, jak się nie rozpakowuje plecaka, nie dba. Kolejne krzesiwo, łyżko, widelec. Naprawdę dużo drobnicy można w tym segmencie plecaka zmieścić. Pewnie kojarzycie bidony Helikona, takie bardzo funkcjonalne, do których można lać też gorące płyny. Nieraz je pokazywałem. No mój ulubiony taki pojemnik na wodę, niestety on się tutaj nie mieści. Czyli no próbowałem naprawdę na wcisk, naciągałem to z całej siły, nie wchodzi tutaj ten bidon. Tak więc te kieszonki boczne są moim zdaniem trochę za wąskie. Mimo że elastyczne, to jednak za wąskie. Jak widzicie, taki bardzo malutki kubek termiczny, on tu się właściwie na wcisk mieści, na styk. Tak więc no, pierwszy minus, zbyt wąskie te kieszenie boczne, ale ten plecak tak naprawdę nie wymaga przenoszenia dodatkowych butelek wody, dlatego że on ma specjalną kieszeń na system hydracyjny i tym się teraz zajmiemy. Popatrzcie, jak widać tutaj idzie sobie rurka systemu hydracyjnego, to jest rzecz oczywiście kupowana osobno, też marki Condor w tym wypadku. No i mamy rurkę, która sobie idzie tędy do całkowicie osobnej kieszeni plecaka, którą rozpinamy tutaj. Jeżeli widzieliście odcinek o systemach hydracyjnych, tutaj na pewno pojawi się link, to ten system hydracyjny marki Condor, on miał taki jakby dodatkowy wbudowany plecaczek, taką warstwę izolacyjną. Zawsze te systemy hydracyjne są w ten sposób sprzedawane zazwyczaj. Natomiast jak widać, ja tutaj mam tylko ten sam wkład, ten środek tego systemu hydracyjnego, ten worek na wodę. Dlatego, że w tym plecaku nie trzeba przenosić dodatkowego pokrowca na ten worek. Popatrzcie, jak wygląda ta kieszeń. Ona jest z miękkiego materiału izolacyjnego. To jest taki niby polar, niby mikrofibra. Nie wiem, co to dokładnie jest. Natomiast jeżeli zamkniemy system hydracyjny w takiej kieszeni, no to ten płyn jest izolowany przed nadmierną utratą ciepła, czy też przed nadmiernym ogrzewaniem tego płynu. No więc dobra, mamy taki systemik, tutaj jest specjalne rzepy są, żeby ten worek sobie powiesić, nie wiem czy wy to dobrze widzicie. Specjalne rzepy, dzięki którym przytwierdzam tutaj ten worek. No i to jest całkowicie osobna przegroda na ten worek, tak więc nie zabiera on nam miejsca w plecaku. Tutaj kolejna rzecz, która jest plusem i minusem jednocześnie. Popatrzcie, co my tutaj mamy. To jest usztywnienie pleców oczywiście, więc po pierwsze jest to plus, dzięki czemu no, nic nas w tym plecaku po prostu nie uwiera. Jeżeli umieścilibyśmy tutaj przedmioty o nieregularnych kształtach, a nie byłoby usztywnienia, no to mogłyby nas uwierać w plecy. Co ciekawe, ja nigdy z tego usztywnienia nie korzystałem i nic mnie nie uwierało, tak więc ten plecak już sam w sobie jest na tyle sztywny na plecach, że tego usztywnienia moim zdaniem nie potrzebuje. Z drugiej jednak strony, w sytuacji survivalowej, to usztywnienie świetnie sprawdza się jako łopata do śniegu. I teraz popatrzcie. Rzecz survivalowa, bardzo to jest na wcisk tutaj włożony i o tym za chwilę będę mówił. Ciężko to wyciągnąć, jak widzicie. Tak jak mówiłem, improwizowana łopata do śniegu. Z łatwością zgarnia śnieg, dzięki czemu możemy się okopać w obozie. Fajna rzecz, przydatna. Nie musimy zabierać tak naprawdę dodatkowej łopaty do śniegu, no bo to się sprawdza wręcz idealnie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy to teraz z powrotem umieścić w plecaku, to możemy się zajechać, szczególnie jeżeli mamy już zmarznięte dosyć dłonie.
bo jest to tak bardzo na wcisk zrobione, że naprawdę trzeba się namęczyć. Po pierwsze, nie umieścicie tego, w którą to stronę idzie, w tą. Nie umieścicie tego bez żadnych kombinacji. Popatrzcie zresztą, to nawet na oko widać, że to nie pasuje tutaj, nie mieści się. Natomiast mnisi z zakonu Shaolin nauczyli mnie, że należy to zgiąć i wtedy kombinować. I tak, umieszczam jedną stronę, następnie zginam i wciskam, jeszcze mocniej. I nadal nic to nie daje. I próbuję, i jakoś to idzie, ale bardzo opornie, tak? Więc moim zdaniem jest to niedopatrzenie, bo we mnie przynajmniej powoduje niepotrzebną frustrację. Chcę tego użyć jako łopaty, ale obawiam się wyciągnięcia tego i ponownego umieszczania w tej kieszeni, bo no popatrzcie, no na sztywno to już nie chcę wejść dalej, muszę naprawdę kombinować, wyginać, żeby to się z powrotem w tym plecaku zmieściło, tak więc na potrzeby tego materiału na razie to usunę, żeby móc omówić plecak dalej. Dodatkowa kieszonka, dzięki której łatwo wyciągniemy laptop, umieścimy go z powrotem, natomiast moim zdaniem całkowicie nieprzydatna. Tym bardziej, że ja się często łapię na tym, że otwieram tę kieszeń myśląc, że to jest komora główna, no a tutaj ona dalej się nie otworzy. I w sumie nie widzę potrzeby takiego szybkiego dostępu do laptopa czy też dokumentów. Tym bardziej, że otwierając tę główną kieszeń mam dostęp w zasadzie identyczny do tego, tak więc no niepotrzebny zamek dodatkowy w plecaku moim zdaniem. Ta przednia kieszonka, bardzo fajne rozwiązanie, popatrzcie, jest wyłożona czymś miękkim, taką niby mikrofibrą i to jest świetna kieszeń na telefon, która po pierwsze chroni nam go przed uderzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi, po drugie przed zwykłym zarysowaniem ekranu, dlatego że po pierwsze jest miękka, amortyzująca ta kieszeń, po drugie właśnie z takiego materiału bezpiecznego dla ekranu smartfona. Mogę go tutaj umieścić, nie bojąc się, że gdzieś tam mi się porysuje czy zniszczy. Najczęściej tutaj przenoszę kamerkę, która również ma swój wyświetlacz. No jestem spokojny o sprzęt, kiedy on jest w tej kieszonce malutkiej. Bardzo fajne rozwiązanie. No i mamy tutaj jeszcze coś takiego, co może posłużyć do tego, żeby tutaj przewiesić albo bluzę, albo kurtkę, tak więc nie zajmuje nam ona miejsca wtedy w plecaku. Ja tutaj umieszczam statyw do kamery, dzięki czemu on jest tutaj przytwierdzony, przytroczony, nie muszę go umieszczać wewnątrz plecaka. No mamy tutaj też system MOL, możemy w systemie MOL coś tutaj troczyć, natomiast uważam, że troczenie czegokolwiek do tak małego plecaka mija się z celem. Po pierwsze, on nie ma jako takiego pasa biodrowego, to znaczy ma takie pasy, których tutaj nie widzicie, bo je zgubiłem i ich nie używam, bo uważam, że to jest całkowicie bez sensu. To są pasy takie tylko stabilizujące, czyli szeroki pasek, który sobie przypinamy w biodrach, natomiast nie jest to ten pas biodrowy taki, wiecie, który opiera ciężar plecaka na biodrach, taki szeroki, gruby, miękki. Nie, to jest zwykły taki pasek, taki jak ten, tylko że trochę szerszy. Nie używam tych pasków, uważam, że jest to bez sensu przy tak małym plecaku, w którym nie przenosimy dużych ciężarów. Skoro nie przenosimy dużych ciężarów w małych plecakach, skoro nie ma tutaj takiego klasycznego pasa biodrowego, no to też troczenie czegokolwiek do tak małego plecaczka no mija się z celem, dlatego że on nam zacznie ciążyć, zacznie nas ciągnąć za ramiona. Nie o to tutaj chodzi, to nie jest plecak do przenoszenia dużej ilości sprzętu, tak więc ja tutaj nic nie troczę i uważam, że jest to ten panel całkowicie zbędny, aczkolwiek fajnie wyglądający, bo to jest wszystko laserowe cięcie, nie takie klasyczne taśmy przyszywane. No dobra, mamy tutaj oczywiście regulację systemu nośnego, mamy ten paseczek taki tutaj w klatce przytrzymujący nam ramiona, żeby się nie rozjeżdżały. Wszystko, co powinno być w takim małym plecaku, tutaj jest. Dodatkowo ten tył, jak widzicie, on jest tak profilowany, żeby plecy nam oddychały, szczególnie w lecie to jest ważne, żebyśmy się nie zapocili. Nie wiem, z czego on jest uszyty, gdzieś tam narzekaliście w komentarzach, że czemu nie kordura? Jak widać, testuję i to dość intensywnie, ponad rok, nie ma żadnych przetarć, żadnych zniszczeń, przynajmniej ja tutaj nic nie widzę, żeby cokolwiek się strzępiło, niszczyło, dziurawiło, tak więc materiał jest dostatecznie wytrzymały, cokolwiek to jest. Ciężko mi tutaj jakieś minusy znaleźć, no może to, że nie ma tutaj takiego worka typowego wodoszczelnego w zestawie, oczywiście taki worek możemy sobie dokupić, natomiast sam plecak no może przemakać, bo to nie jest materiał wodoszczelny całkowicie. Tak czy inaczej używam tego plecaka
na co dzień, można powiedzieć, bardzo często jako takiego plecaka na wypady jednodniowe, jako plecaka miejskiego, chociaż częściej zacząłem jako miejskiego używać plecaka marki Helikon, nie pamiętam modelu, teraz dokładnie o nim również będę mówił. Natomiast ten świetnie również sprawdzi się w tej roli. Jeżeli jesteście zainteresowani recenzją plecaka Helikon Matylda, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wolicie gadżety, również dajcie znać w komentarzach, wtedy zrobimy szybciej gadżety. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na kolejne odcinki, również czekam na wasze komentarze. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.